Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak zrobić taki sweter. Będzie to sweter robiony z 4 paneli. Bardzo prosty, jednorzędowy wzór. Praktycznie cały czas powtarzamy ten sam rząd w kółko. Ponadto robimy panele razem ze ściągaczami, zarówno na dole, jak i na rękawach oraz ze ściągaczem na górze, więc gotowe panele po prostu zszywamy razem i mamy gotowy sweter. Wzór tworzy się bardzo szybko, bardzo prosto, także zachęcam nawet osoby początkujące do sprawdzenia, jak zrobić wzór, do wykonania próbki i do przekonania się, że warto zrobić sobie taki sweter. Tak wygląda wzór w przybliżeniu. Nie jestem w stanie Wam dokładnie pokazać tego wzoru, ponieważ on zawiera tutaj taką bardzo fajną, delikatną pętelkę i w wersji na żywo wygląda zupełnie inaczej niż w wersji płaskiej w kamerze, więc zachęcam do sprawdzenia i do wykonania próbki, żeby się oczywiście upewnić, że warto sobie zrobić taki sweter, a nawet niekoniecznie sweter, ponieważ ja mam w planie zrobić jeszcze fajny top z tego wzoru głównego na lato, ponieważ jest to bardzo fajny i szybko wykonuje się ten wzór, że warto sobie zrobić taką ażurową bluzeczkę, czy też ażurowy top, więc na pewno na moim kanale pojawi się taka wersja letnia. Jeśli chodzi o włóczkę, użyłam włóczki firmy Drops Baby Merino. Użyłam szydełka 3 mm i 4 mm, ale tak naprawdę wzór, pomimo że używam małego szydełka, przerabia się bardzo szybko. Natomiast jeśli chodzi o włóczkę, oczywiście możecie używać dowolnych włóczek, tak jakie Wam odpowiadają. Po prostu dostosujcie szydełko do Waszej włóczki, zróbcie spróbkę i sprawdźcie, czy Wam odpowiada. Natomiast jeśli oczywiście chcecie zrobić taki jak ja, to ja podaję wymiary, podaję liczbę oczek, którą ja nabrałam. Możecie wtedy robić sweterek taki jak ja. Wszystkie wymiary, które obecnie ma mój sweter, jak i ilość użytej włóczki, kolor znajdziecie w opisie na dole pod filmem, więc możecie tam zaglądnąć. Ja oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój kanał, którzy dają komentarze, wystawiają kciuk do góry. Bardzo Wam dziękuję i dziękuję za korzystanie z linków afiliacyjnych, dzięki którym ja mogę sobie zbierać grosiki na kolejne włóczki. Także serdecznie zapraszam. Nawet tylko po to, żeby zobaczyć, jak wykonać ten piękny ażurowy wzór. I mam nadzieję, że skusicie się w kolejce na zrobienie sobie takiego sweterka bądź też bluzeczki. Także zapraszam. Aby stworzyć sobie taki sweter, musimy wykonać 4 panele, 2 na rękawy i 2 na panele główne, czyli panel przedni i panel tylny. Te 2 panele główne są dokładnie takie same, więc robimy je dokładnie w taki sam sposób. Natomiast liczba oczek łańcuszka stanowi długość Waszego swetra, więc pamiętajcie, żeby dostosować liczbę oczek do długości swetra takim, jaką potrzebujecie. Natomiast liczba rzędów, którą będziemy wykonywać, oczywiście będzie stanowiła szerokość. Wzór wykonujemy tam i z powrotem pionowo, natomiast idziemy od strony lewej do strony prawej. Na początek musicie ustalić przede wszystkim długość swetra, a w dalszej części szerokość swetra. Ja przyjęłam, że moją szerokością swetra będzie 50 cm i teraz z tych 50 cm 20 cm przeznaczam na golf, a pozostałą część na ramiona, czyli 15 cm z jednej i 15 cm z drugiej. Jest to koniecznie, żeby rozplanować, ponieważ wykonując wzór musimy się w pewnym momencie zatrzymać, dokładnie w tym miejscu, wykonać łańcuszek, który będzie stanowił nasz golf. Czyli w pierwszym etapie wykonujemy łańcuszek z odpowiedniej liczby oczek i wykonujemy tą część tutaj na ramiona. Później zatrzymujemy się na górze, doczepiamy łańcuszek i tworzymy teraz część tak naprawdę środkową wraz z golfem i również z ściągaczem. Następnie zatrzymujemy się tutaj, tworzymy dalszą część ramiona. Oczywiście te dwie części tutaj muszą być ze sobą równe. Wzór jest na tyle prosty i fajny, widoczny, że łatwo obliczyć liczbę rzędów, którą musimy wykonać zarówno z tej strony, jak i z tej strony. To oczywiście wszystko Wam powiem w trakcie. Na początek pokażę, jak wykonać wzór. Zrobię to na małej próbce, żeby mi było szybciej Wam to pokazać i prościej. Natomiast mam przygotowane tą część drugą na drugi panel i pokażę Wam w następnej kolejności, jak doczepić tutaj ten łańcuszek, żeby tworzyć już tutaj golf. Więc skupimy się teraz na wzorze.
Ja na mój sweter nabrałam 90 oczek łańcuszka, z czego 25 przeznaczyłam na ściągacz, a pozostałe 65 na wzór główny. Ale nie jest to oczywiście rzecz, którą musicie robić tak jak ja, ponieważ wszystko zależy od tego, jakiej włóczki używacie i jaką chcecie osiągnąć długość Waszego swetra. Więc w tym celu polecam najpierw wykonać próbkę, żeby dokonać odpowiednich obliczeń, ile oczek łańcuszka trzeba nabrać. Wzór nie wymaga żadnych wielokrotności, czy też liczby parzystej, czy nie. Nabieramy dowolną liczbę oczek. Na początek będzie nam potrzebne większe szydełko, ponieważ wzór ma tendencję do rozszerzania się, zwłaszcza tutaj, i żeby zbyt mocno nie zacisnąć pierwszego łańcuszka, żeby nam się nie ściągała ta robótka, polecam wykonać pierwszy łańcuszek większym szydełkiem, o jeden rozmiar większy. Wykonam próbkę z 15 oczek łańcuszka, z czego 5 przeznaczę na ściągacz, a 10 na wzór główny. Więc nabieram 15 oczek. Robimy te oczka bardzo luźno. Zobaczcie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zrobiłam 10 oczek. To jest wzór, to są oczka, które będą mi potrzebne do wzoru głównego. Natomiast teraz przerabiam oczka na ściągacz i tutaj nie potrzebuję aż tak wielkich oczek, więc biorę już docelowe szydełko 3 mm i dorabiam jeszcze odpowiednią liczbę oczek, czyli tutaj tylko 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli mamy taki łańcuszek, gdzie ta część jest na ściągacz, a ta na wzór główny. Robię jeszcze jedno oczko łańcuszka i teraz wykonujemy tutaj przez 5 najbliższych oczek wykonujemy półsłupki nawijane. Zaczynam od drugiego oczka łańcuszka, ale będę pracowała na tylnej pętelce. Czyli robię narzut, wbijam się w drugą pętelkę od łańcuszka, tu jest pierwsza, tu jest druga, przeciągam włóczkę, pobieram i przeciągam przez 3 pętelki. Przydadzą nam się 3 znaczniki, żeby znaczyć zarówno początek, jak i koniec robótki oraz przejście między wzorami. Czyli tak, to jest pierwszy półsłupek, robię narzut i wykonuję drugi półsłupek nawijany. 2, 3, 4, 5. Wpinam znacznik w ostatni półsłupek nawijany. Teraz przechodzimy do wzoru głównego, czyli jestem na tym łańcuszku, który powinien być dosłownie większy. Wzór będzie bardzo prosty, będzie dokładnie wyglądał tak samo z prawej, jak i z lewej strony. Sami zobaczycie, że tworzy się go bardzo łatwo i szybko. Robimy narzut i robimy w pierwszym oczku zwykły półsłupek nawijany. Następnie jeszcze raz wbijam się w to same oczko, które właśnie przed chwilą przerobiłam. Przeciągam włóczkę, robię narzut. Tu jest bardzo ważne, żeby nie zapomnieć zrobić narzut. Wbijam się w kolejne oczko, przeciągam włóczkę, mam 4 pętelki, pobieram włóczkę i przeciągam przez wszystkie 4. I tak będziemy wykonywać za każdym razem, czyli znowu wbijam się jeszcze raz w to samo oczko, przeciągam włóczkę, robię narzut, wbijam się w kolejną pętelkę, przeciągam, pobieram i przeciągam przez wszystkie 4. Czyli jeszcze raz, w poprzednie, przeciągam włóczkę, narzut, wbijam się w kolejne, przeciągam, pobieram i przez wszystkie 4. I tak robimy do końca. Na początek musimy przerobić ten łańcuszek tutaj. On musi być luźny, musi być zrobiony bardzo luźno, dlatego że wzór później się będzie troszeczkę nam rozszerzał. I żeby ten łańcuszek nie był zbytnio zgnieciony, stłamszony, musimy zrobić ten pierwszy łańcuszek bardzo luźny. I tak robię do końca. I mam przerobiony pierwszy rząd. I przechodzimy dalej, czyli robimy oczko do góry, odwracamy robótkę. Z tej strony zauważycie, że mamy już właśnie ten wzór taki większy. I wykonujemy go dokładnie tak samo, czyli pierwsze oczko to jest półsłupek nawijany. Natomiast
Kolejne przerabiamy tak samo, czyli wbijam się jeszcze raz w tą samą pętelkę, w pierwszą, przeciągam włóczkę, robię narzut, tu jest bardzo ważne zrobić ten narzut i wbijam się w kolejne, czyli w drugie oczko, przeciągam, pobieram i przez 4. Zobaczcie. I mam do zrobienia jeszcze jedno oczko. I tutaj się zatrzymuję. Przerobiłam wzór główny, natomiast teraz będziemy przerabiać wzór na ściągacz. To jest moje pierwsze oczko, które było na ściągacz. Będziemy robić tutaj zwykłe półsłupki nawijane, ale będziemy pobierać taką przednią pętelkę. Zobaczcie, tu mamy pętelkę z oczka, łańcuszka, a pod spodem, pod tą pętelką jest taka dodatkowa przednia pętelka. I cały czas, zarówno na prawej, jak i na lewej stronie, będziemy wykonywać ten ściągacz tak samo, czyli półsłupki nawijane w bardzo taką przednią pętelkę. I znowu mamy raz. Tutaj dobrze sobie znaczyć tą część, żeby się nie pogubić. I znowu przednią pętelkę pobieram i przez wszystkie. 2, 3, 4 i ostatnim oczku wbijam się w pętelkę od oczka. I 5. Znowu oczko do góry, odwracam i robię dokładnie to samo, czyli pobieram przednią pętelkę, tutaj, tą najbardziej przednią i wykonuję półsłupek nawijany. Pamiętajcie, żeby znaczyć sobie krawędź zarówno początkową, jak i końcową, żeby się nie pomylić i wykonywać cały czas tą samą liczbę oczek. I tu muszę zrobić dosłownie 5 takich półsłupków, więc mam raz, tu jest 2, 3, 4 i 5 mam zaznaczone i 5 i mam zrobiony ściągacz. Przechodzimy teraz na wzór główny i znowu zaczynamy tak samo. Wyszukujemy sobie tej pierwszej tutaj dużej pętelki całej, ponieważ w tym wzorze pracujemy w całej pętelce. Przerabiam pierwszy półsłupek, natomiast później znowu się wbijam w to oczko, przeciągam, kolejne, przeciągam, pobieram i przez 4. Te oczka są zdecydowanie większe, grubsze, ładniejsze. Zobaczcie, tworzy nam się taki fajny, ażurowy wzór, a narzut, który robicie, to jest dosłownie widoczny w tym rzędzie, tutaj ta pętelka. Dlatego nie zapominajcie zrobić tutaj tego narzutu. I tak przerabiamy do końca rzędu, pamiętając, żeby wykonać dokładnie taką samą liczbę oczek. Ja sobie nie zaznaczyłam, ale tu mam ostatnie oczko, ostatnią pętelkę i przerobione. Tak wygląda wykonywanie tego wzoru. Cały czas tak samo, zarówno na prawej, jak i na lewej stronie. Jeszcze raz pokażę tą stronę. Czyli tak, tu zaczynamy od półsłupka nawijanego. Znowu wbijam się w to samo miejsce, robię narzut, w kolejne przeciągam i przez 3. Zobaczcie. Bardzo fajnie i szybko się tworzy ten wzór. I ostatnia pętelka. I tu przechodzę do zrobienia ściągacza, czyli tak jak Wam wcześniej pokazywałam, półsłupki nawijane w bardzo przednią pętelkę. I tu mamy tak, raz, 2, 3, 4 i ostatnią pętelkę wbijam się w całe oczko. 5. I znowu oczko do góry i powtarzamy to samo. 5 półsłupków nawijanych w przednią pętelkę jako ściągacz. 3, 4, 5
i wzór główny, czyli szukamy pierwszej dużej pętelki, robimy półsłupek, następnie jeszcze raz to samo. I ten wzór, ten rząd przerobię z Wami do końca. Natomiast Wy wykonujecie taką próbkę i dobieracie sobie odpowiednią liczbę oczek, aby uzyskać odpowiednią długość Waszego swetra. Ok, zrobione. Powiedzmy, że tak wygląda moja próbka. I wzór tak naprawdę jest dwustronny. Jest dokładnie taki sam z prawej jak i z lewej strony. Jedyną różnicą jest układające się literki V. Tu, gdzie V mam do góry, traktuję jako mój przód, ponieważ chcę, żeby w ten sposób wyglądał przód. I to też ten sznureczek początkowy mam na górze po lewej stronie. Natomiast jak odwrócicie sobie z drugiej strony, to literka V idzie jak gdyby na dół, odwrotną stronę i to traktuję jako lewą stronę. I w taki sposób buduję sobie pierwszą część, czyli długość swetra, do momentu, kiedy uzyskam szerokość odpowiednią, aby zaczepić tutaj łańcuszek na golf. I ja już tą część mam przerobioną, więc pokażę Wam, jak będzie wyglądało doczepienie golfa. Pamiętajcie, żeby dokonać odpowiednich pomiarów, żeby sobie dopasować liczbę oczek. Najlepiej zrobić próbkę większą, ponieważ ten wzór ma tendencję do rozciągania się. Jest taką, zobaczcie, fajną krateczką, więc w zależności od tego, jakiej używacie włóczki, weźcie pod uwagę rozciągliwość wzoru. Najlepiej zrobić próbkę, wyprać, wysuszyć i dopiero dokonać obliczeń, ile nabrać oczek, żeby uzyskać odpowiednią wysokość. Dobrze, ja mam wykonane dosłownie tą część tutaj i zatrzymałam się na etapie, w którym będę wykonywała golf. Tak jak wcześniej Wam wspominałam, sprawdzam, ile mam już tutaj centymetrów, a mam tu około 15 centymetrów, więc uznałam, że starczy, nie buduję więcej. Natomiast w tym momencie można również policzyć liczbę takich rzędów widocznych, jak tutaj, takich zgrubiałych rzędów. Ja właśnie takich rzędów mam 23. I to jest jak gdyby mój ostatni rząd, ten tutaj, 23, którym tworzyłam część na ramiona. Można sobie zaznaczać, aczkolwiek to bardzo ładnie widać na panelu później. Oczywiście po to, żeby wiedzieć, ile dorobić rzędów z drugiej strony. Tak jak tutaj, zobaczcie, ten rząd tutaj jest moim ostatnim rzędem na ramiona, 23. Już ten rząd, ten wchodzi w golf. I tak samo jest z drugiej strony. Ostatni rząd, pierwszy, od którego liczę wykonywanie drugiej części, jest dokładnie ten, ponieważ ten już ma tutaj przedłużenie. I takich rzędów liczących od tej strony musi być dokładnie tyle samo, co tutaj. Jak zaczniecie robić panel, to sami zauważycie, że bardzo łatwo to policzyć i ciężko tutaj się pogubić. Ok, ja sobie zaznaczyłam, żeby miała pewność. Jestem w momencie wykonywania golf. Oczywiście golf może być dłuższy, krótszy, może też być zawijany na pół, tak jak ja uznałam, że będę po prostu zawijała na taki krótszy golf na pół. W tym celu musicie dobrać odpowiednią liczbę oczek. To jest wzór na ściągacz, więc możecie sobie już zmierzyć, ile zajmuje Wasz ściągacz, ile oczek i dopasować odpowiednią liczbę. Ja nabrałam dokładnie tyle samo, co na dolny ściągacz, czyli 25 oczek łańcuszka. Czyli zgodnie z tym, co mówię, jestem na prawej stronie, mam sznureczek na górze, na lewej stronie to jest moja prawa i w tym momencie wykonuję łańcuszek z 25 oczek łańcuszka. Warto sobie przypiąć tutaj znacznik, żeby wiedzieć, które oczko jest od wzoru, a które od ściągacza. I wykonujemy 25 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oczywiście robię 26 oczko jako oczko brzegowe. I w tym momencie musimy przerobić ten łańcuszek dokładnie tak samo, jak przerabialiśmy ściągacz, czyli półsłupki nawijane w tylną pętelkę łańcuszka. Czyli mamy raz, 2, 3. Zrobiłam 24 półsłupki. Ostatnią pętelką jest tutaj, taka na dole. Muszę się w nią bić i robić 25 półsłupek. Teraz
ustawiam sobie w taki sposób łańcuszek, żeby kontynuować dalszą część wzoru, czyli sobie tak po prostu go lekko przekręcam. I wykonuję już dalej tą samą część wzoru głównego, czyli zaczynam od półsłupka. Natomiast tutaj zaznaczę sobie część, którą będę wykonywała jako ściągacz. I dalej przerabiamy wzór główny. Teraz będziemy pracować wykonując ściągacz z dwóch stron, i na dole, i na górze. Cały czas dokładnie tak samo, nic się tutaj nie zmienia. Oba ściągacze są dokładnie takie same. Wykonam tę część tutaj na dole i z powrotem pokażę Wam jeszcze raz, jak tutaj przerabiać ściągacz. I jestem z powrotem na górze, czyli przerobiłam rząd na dół i do góry. I z powrotem tutaj przerabiamy tę część na golf. Czyli zobaczcie, dokładnie tak jak przy ściągaczu, wbijamy się tutaj w tą przednią pętelkę i przerabiamy półsłupki nawijane z narzutem. Dobrze, dalej już Wam nie będę pokazywać, ponieważ już wiecie, jak to robić. Wykonujemy do momentu, aż uzyskacie odpowiednią szerokość Waszego golfa. I ja, tak jak Wam wspominałam wcześniej, wykonuję na około 20 cm, natomiast już mam zrobiony pierwszy panel, więc po prostu sugeruję się teraz tym, co mam już tutaj wykonane, czyli dokładnie będę liczyła liczbę takich łańcuszków, które tutaj są widoczne i do momentu, aż dojdę tutaj, powiem Wam, jak tutaj podzielić sobie i co robić dalej. Więc przede mną ta część, którą muszę wykonać razem z golfem. I przerobiłam moją część na golf. Mam dokładnie około 20 cm, to co sobie tutaj założyłam. I ja natomiast robię już drugi panel, więc po prostu przy robieniu drugiego panelu trzeba sobie policzyć ilość takich tutaj łańcuszków, żeby po prostu była dokładnie taka sama. I z chwilą, kiedy wiecie, że golf ma już odpowiednią tutaj szerokość, tą część na ramiona wykonujemy już po prostu pomijając część górną. Czyli to jest po prostu zwykła praca tam i z powrotem. Czyli tak, zatrzymuję się tutaj w ostatnim miejscu, robię oczko do góry, odwracam i przerabiam dalej wzór główny. I tak cały czas tam i z powrotem do momentu, aż osiągnięcie taką samą liczbę rzędów z tej strony, jak i z tej strony. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, te rzędy łatwo policzyć, są bardzo widoczne i wychodzą też bardzo symetrycznie, to znaczy jeśli robicie dokładnie tak jak ja, jeśli Waszą prawą stroną jest ta sama strona co moja, to ostatni rząd powinien wyjść Wam na górze, tutaj zarobimy oczko ścisłe i wtedy mamy pewność, że mamy dokładnie tyle samo rzędów, licząc od tego tutaj pojedynczego. Zawsze można sobie to jeszcze przeliczyć i sprawdzić. Czyli tak, zarówno kończę na górze, jak i zaczynałam na górze. To jest mój wyznacznik i ilość rzędów oczywiście musi się zgadzać. Robimy dwa takie same panele i po zrobieniu panelu możemy zacząć je zszywać po to, żeby wyliczyć sobie odpowiednią długość na rękaw. Ja już zrobiłam, mam gotowe dwa panele, tak to wygląda. Zanim zaczniecie robić rękaw, polecam zszyć sobie tutaj tą część. Położyć sobie panel oczywiście na lewej stronie i zszyć część na ramiona wraz oczywiście tutaj z golfem. Ja już z jednej strony zszyłam, zostało mi tylko z drugiej strony, po to, żeby ułatwić sobie zwymiarowanie rękawa. Z chwilą, kiedy macie już to zszyte, można na siebie założyć sweter i sprawdzić, jak długi potrzebujecie zrobić rękaw i zdjąć miarę już z tego, co tutaj zrobiliście, odmierzyć centymetrem, ile oczek zrobić, żeby dokładnie wymierzyć sobie długość rękawa, żeby mieć pewność, że nie będzie za krótki bądź za długi. Natomiast jeśli chodzi o całościowe zszywanie swetra, to ja za każdym razem powtarzam, że zszywanie jest oczywiście kwestią tego, jak Wam jest wygodniej. Ja natomiast zawsze używam metody zszywania oczkami ścisłymi. Zostawiłam sobie tutaj jeden kłębek wełny z jednego panelu i w tym momencie przekładam, nawet można te dwie końcówki przełożyć, przekładam sobie na szydełku oczko tutaj z jednego panelu, nakładam na szydełko i pętelkę z drugiego, przeciągam tak, żeby przełożyć przez te dwie i robię oczko ścisłe. Następnie będę zszywała tą krawędź tak, żeby się oczywiście ze sobą zlicowały. Nie mam tutaj łańcuszka, więc nie mogę wybierać pętelek. Łańcuszek mam z tej strony, więc z tej strony będę mogła wybierać pętelki z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj staram się po prostu w miarę równo rozłożyć sobie sweter i przebijać się, pobierając
dowolną część, zarówno z jednego, jak i z drugiego panelu i przerabiam oczka ścisłe. W taki sposób zszywam sweter. Oczywiście, jeśli chodzi o zszywanie swetra całościowego, robimy to dopiero na końcu, jak będziemy mieć już rękaw. Natomiast już tej części zszywania nie będę pokazywać, ale tutaj z tej strony mamy ładne pętelki i można pobierać całe pętelki, zszywając sweter oczkami ścisłymi, zarówno część, która jest tutaj boczną stroną swetra, jak i rękawa, ponieważ rękaw również będzie miał z tej strony ładną linię łańcuszka, ale to dopiero po zrobieniu rękawa. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o rękaw, a tak wygląda rękaw. Rękaw oczywiście robimy tak samo, czyli ilość oczek wyznacza nam długość rękawa i również to robimy od tej strony do tej strony. Rękaw robimy w całości, będziemy go w ten sposób zawijać na pół i zszywać sobie tą część. Jeśli natomiast chodzi właśnie o ściągacz, ponieważ tak jak zresztą zauważyliście, robiąc panel przedni i tylny, ściągacz do tego swetra nie jest zbytnio ściągający i rękaw, ściągacz przy rękawie wyszedłby dokładnie taki sam jak rękaw. Żeby uzyskać takie ściągnięcie tutaj i żeby zawęzić część ściągacza, pokażę Wam, jaką technikę można zastosować. Oczywiście musicie sami sobie dopracować, jak będziecie to robić. Ja Wam powiem, jakie są opcje. Jak już wiecie mniej więcej, ile tych oczek musicie nabrać, to zaczynamy robić rękaw. Ja już zrobiłam sobie tę pierwszą część, nabrałam bardzo podobną liczbę oczek jak na mój panel. Oczywiście długość ściągacz mam cały czas taką samą, 25 oczek łańcuszka. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie tej części, w której będziemy sobie zawężać, zrobiłam sobie 4 rzędy. Dokładnie tu jest rząd na prawej, na lewej, na prawej, na lewej. 4 rzędy, czyli jestem na lewej stronie. Tak jak wcześniej wspominałam, moją prawą stroną jest tutaj, gdzie literka V idzie do góry. Natomiast z tej strony literka V idzie na dół. No i oczywiście u góry mamy sznurek. Czyli tak, zobaczcie. Po zrobieniu tych 4 rzędów, raz, 2, 3, 4, nie będę robiła ściągacza, pomijam go, tylko robię oczko do góry i pracuję tutaj we wzorze głównym, czyli po prostu zaczynam tak jakby od wzoru głównego. I przechodzę sobie dalej, czyli muszę sobie zrobić tą część do końca i znowu wrócić. I jak wrócę, zatrzymam się tutaj i powiem Wam, jak połączyć. I zobaczcie, wróciłam, czyli zrobiłam 5. rząd i 6. I teraz mamy taką różnicę wysokości, ale musimy ją połączyć teraz ze ściągaczem, ponieważ teraz robimy rząd, w którym ściągacz musimy zrobić. Nie robię narzutu, tylko pobieram pętelkę, która tutaj wystaje. Ona jest między rzędami. Można pobrać dosłownie dowolną pętelkę. Zobaczcie, dowolną. Może być ta, może być ta. Idę, nabieram na szydełko i przerabiam tak, jakbym miała przerabiać ściągacz, czyli bez narzutu. Narzut jest tą pętelką. Pobieram tą pierwszą, przeciągam i robię półsłupek. Dzięki temu mamy ładne połączenie, bez żadnych dziur i fajnie to wygląda, jeśli użyjecie dowolnej pętelki właśnie z tego brzegu. No i teraz przerabiamy cały czas tak samo, czyli przerabiam sobie ściągacz do końca. Ten rząd łączeniowy traktuję jako rząd po prostu jako rząd, który przerabia się zwyczajnie cały rząd. Następnie muszę przerobić rząd na prawej stronie, również cały, czyli do góry. Jak przerobię ten rząd, będę z powrotem na lewej stronie i na tej lewej stronie znowu zrobię cały rząd, czyli nie będę robiła rozdzielania podziału na ściągacz. Czyli tak naprawdę moją techniką, którą stosuję, żeby uzyskać odpowiednią szerokość na ściągacz, jest przerobienie 2 rzędów, teraz mówię o lewej stronie, 2 rzędów razem ze ściągaczem, ten liczę jako pierwszy, zrobię na prawej stronie, na lewej zrobię znowu i będę go liczyła jako drugi i dopiero jak przejdę prawą stronę i znowu przejdę do lewej, znowu pominę część na ściągacz i znowu będę przerabiała tak samo, czyli 2 rzędy na lewej stronie, na lewej, teraz skupiam się tylko na lewej stronie, to są rzędy, które robię w całości, a 3. rząd to jest rząd, którym rozdzielam, czyli 2 na lewej są łączeniowe, całe, a 3
tylko wzór główny. Z tym, że ten, przepraszam, pierwszy rząd, który liczę jako cały, to jest również ten rząd, który właśnie teraz wykonaliśmy połączenie. I ja dzięki temu uzyskałam optymalny ściągacz, optymalną szerokość. Natomiast jeśli dla Was ta szerokość jest za mała bądź za duża, pamiętajcie, że możecie dowolnie zmieniać podział, dowolnie pomijać sobie ten ściągacz. Można zrobić więcej rzędów bez pominięcia, a na przykład dopiero w czwartym pomijać. To nie ma znaczenia, ile razy pominiecie ten ściągacz. Musicie po prostu pamiętać tylko, ile razy go pominęliście, bądź zapisywać, żeby sobie zrobić drugi rękaw dokładnie taki sam. Bo pomimo, że robimy pierwszy i wydaje nam się, że wyszedł, to ciężko jest później odróżnić, w którym miejscu robiliśmy pominięcia. Można liczyć rzędy, można się zastanawiać, ale lepiej obrać sobie swoją technikę taką powtarzającą się, że na przykład tak jak ja Wam powiedziałam, niż z doskoku czasami pominąć, czasami nie, ponieważ ciężko Wam będzie się później wyznać, ile takich rzędów pominęliście. To jest mój sposób na rękaw. Jeżeli Wam na przykład sprawi to trudność, pamiętajcie, że można również zrobić sobie taki ściągacz zupełnie tak jak robiliście sweter, z tym, że pamiętajcie, że on wtedy będzie szeroki. Oczywiście takie szerokie rękawy też są modne. Można sobie zrobić na przykład sweter czy czwarty z takim szerokim rękawem i też będzie bardzo fajnie wyglądał. Wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Czyli robimy dwa rękawy takie same. Jeśli macie gotowe już rękawy, to zaczynamy od wszycia rękawu. Oczywiście rękaw wszywamy w taki sposób, że układamy sobie panele na lewej stronie, zarówno panele główne, jak i rękawy i będziemy z tej strony wszywać. Ja doradzam znaleźć sobie środkowy rząd na rękawie. Jeśli nie macie akurat środkowego, bo wyszło Wam parzyście, to zawsze możecie pomiędzy i spiąć sobie środek, następnie popatrzeć mniej więcej dokąd sięga rękaw i odliczyć od tej części taką samą liczbę oczek z jednej strony, jak i z drugiej strony, żebyście mieli pewność, że wszyliście rękaw równo, że po złożeniu na pół będzie się ze sobą licował. Ja w taki sposób to zrobiłam, że przymocowałam sobie mniej więcej rękaw, wiem dokąd mam dojść, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, żeby było równo. I teraz, kiedy mam już tak przyczepione znaczniki, mogę zabierać się za zszywanie. Ja zakończyłam rękaw również na górze, czyli dosłownie tak samo jak panele, oba sznurki, zarówno początkowy, jak i końcowy jest na górze. Natomiast zanim skończyłam robić rękaw, zostawiłam sobie resztkę włóczki, żeby wykorzystać do zszywania. Zszywanie to jest dokładnie takie same, jak pokazywałam tutaj. Po prostu zbieram dwie krawędzie i równo oczkami ścisłymi staram się zszyć po całości. Tego już oczywiście nie będę pokazywać, żeby nie przedłużać, ale tak wszywamy rękaw. I po zszyciu rękawa, gdy zszyjecie sobie już rękaw, wtedy najwyższa pora, żeby sobie już zszyć praktycznie cały sweter, czyli znowu odwracamy sobie sweter na lewą stronę, dopasowujemy sobie wszystkie tutaj boki w taki sposób i oczywiście zszywamy. Można zacząć szyć od tutaj boku swetra, iść wzdłuż rękawa, bądź też można zacząć od rękawa do boku. Ja czasami lubię sobie dzielić tą pracę, zrobić rękaw od strony ściągacza, wtedy wiem, że równo mi się zejdzie z tej strony, odciąć włóczkę i znowu zacząć tutaj od tej strony do pachy, ponieważ znowu wtedy wiem, że mam pewność, że ładnie mi się zejdą tutaj krawędzie. To jest taka moja dekorata. Oczywiście zszywamy oczkami ścisłymi, mamy tutaj ładne pętelki, łańcuszka, więc wykorzystujemy pętelki, przeciągamy szydełko i robimy oczka ścisłe. Dobra, to nie czas na uczenie się oczek ścisłych. Ja mam jeszcze do wykonania drugi rękaw, więc jeszcze troszeczkę pracy przede mną, ale pamiętajcie, że taki sweter robiłam z myślą o tym, żeby mój golf zawinąć, czyli z chwilą, kiedy już zszyjecie sobie sweter i założycie na siebie, możecie sprawdzić, jak układa się golf. Jeżeli ta wysokość golfu Wam odpowiada i fajnie leży, możecie ją tak zostawić. Natomiast ja proponuję jeszcze złożyć na pół i tą część tutaj sobie zszyć. Tak będzie wtedy właśnie wyglądało. Oczywiście to zszywanie musimy sobie zrobić tak samo od lewej strony, czyli warto sobie tutaj wywinąć kołnierz, znaczy golf i włóczką ewentualnie, która Wam została, na przykład zszywania tej części, ja zawsze zostawiam sobie dłuższe kawałki, żeby nie doczepiać włóczek, po kolei
zszyć sobie zahaczając o dowolne pętelki. Starajcie się też robić to tak, aby nie było zbyt ciasno, żeby golf się nie zwęził, czyli albo patrzycie mniej więcej jak składa się tutaj w ten sposób, czyli akurat rząd łańcuszków jest pomiędzy łańcuszkami, ponieważ on idzie tak naprawdę tutaj do środka. Nie, źle mówię, czyli łańcuszek do łańcuszka, tak? Czyli wtedy mamy pewność, jeżeli będzie Wam szedł ten łańcuszek do tego łańcuszka, że golf się nie przekrzywi. No i trzeba oczywiście łapać w dowolne tutaj pętelki z tej strony. Dokładnie można zszywać igłą naokoło, bądź też oczywiście używać oczek ścisłych. To już zostawiam oczywiście do Waszego wyboru. Ja już nie chcę decydować. Sposobów na wywinięcie ten golf jest naprawdę dużo. Można też po prostu wywinąć na tą stronę i również mieć niezszyty golf. Jak najbardziej też może tak być. Także oczywiście to już zostawiam Wam. Ja myślę, że pokazałam już wszystko. Sweterek widzieliście już na początku, więc mam nadzieję, że Was zachęciłam i spróbujecie go sobie robić razem ze mną. Wzór wygląda bardzo pięknie, natomiast trzeba zrobić próbkę, żeby się o tym przekonać. Także ja już serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa, pa.